Michał miał taką instrukcję, jak robić ten proch, jak robić granaty, więc został i na ulicy, na rogu Nalewek i Franciszkańskiej zrobił taką fabrykę. Kupili taki, nie wiem co to jest, taka maszyna, która kroi grube rury. No jest coś, to jest tak jak sobie wyobrazić, no to nie jest pila, co to ręką się robi, tylko to na elektryczność to pilowała. Grube rury, te rury były takie duże, 10-15 centymetrów, były nacinane częściowo, tak jak granat, nacinane, żeby łatwiej wybuchały z obydwu dookoła i w poprzek, żeby były odłamki, dużo odłamków. I z dwóch stron były takie kapsle zrobione, które pasowały ściśle, wsypywało się proch do tego i robiliśmy ląd. Sznurek i ten proch z cukrem razem się jak Lolu Zilberblatt mówił, obdukantur in aura, żeby było droższe, z cukrem razem. Wsadzało się do środka, dziurkę się robiło z jednej strony, wsadzało się zostawał taki kawał czarnego lądu, zapałka, wybuchał granat. No to było kino. Więc tych granatów było bardzo dużo, więc tych granatów było 50 tamtych. To znaczy każda grupa miała jak jeden, to było dużo. Bo było 20 grup, to może miało po 2. No ale tych granatów się natłukło trochę. I cała produkcja szła w butelki zapalające. Butelki zapalające to nie chodzi o tą benzynę, bo to można było ukraść. Bo benzyna, butelki to wiesz, butelki po wódce są wszędzie. Czy to jest Ghetto, czy to jest aryjska strona, czy to jest Kiercelak, czy to jest bazar na gęsie. Wódka jest wszędzie i butelki też są. Ale ten zapalnik robiło się z chlorku, potasu, z cukru i jeszcze z czegoś i klej. Najtrudniejsza rzecz było dostać klej, żeby żeby to się trzymało, żeby przylepić i to na papierze. Sypało się ten proszek na papier, ale trzeba było to przykleić, żeby to nie spadało. Więc klej stolarski. A w getcie coś nie było już stolarzy. Cała rzecz była przeszmuglować do getta klej stolarski, którego coś jakiś niedobry kupili i trzeba było go gotować. I się gotowało. Ta fabryka polegała na gotowaniu kleju, na robieniu rur i sypaniu tego proszku. No więc zrobiło się w końcu, ale nie, tych butelek zrobiło się tłum. Każda grupa miała po 10 butelek, 20 butelek. No, to było nadzwyczajne. Więc my mieliśmy nie tylko grupy bojowe, ale mieliśmy przemysł zbrojeniowy. Śmieszne, ale tak było.